Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i dzisiaj troszeczkę wakacyjnie, wspomnieniowo, dzięki kolekcji Sea Story od Lemoncraft stworzę sobie taki, wiecie, coś dla przyjemności. To nie jest jakaś rzecz taka, wiecie, którą tworzę z myślą, nie wiem, o sprzedaży, takie kartki czy albumy, ale taka rzecz, którą chciałabym sobie postawić na półeczce i zachować miłe wspomnienia. To są nasze ubiegłoroczne wakacje. To zdjęcie troszkę niewyraźne, zawsze mogę sobie go tam poprawić. Ja sobie to tak trochę tymczasowo skleiłam. To jest taka baza, która, wiecie, nie chcę tego teraz już rozklejać. Spód jest jakby osobny. Ja malowałam go na biało, w sumie niepotrzebnie, bo teoretycznie to zakryłam to zdjęciem, ale można też nie zakrywać. I na to taka nakładeczka. Ja zrobiłam je w dwóch kolorach, żeby troszeczkę do tej kolekcji sobie to dopasować. A są to takie dodatki z firmy Woodouts Karoliny Czołby. Firma już nie istnieje, ja jeszcze takie elementy mam. Skorzystałam i wycięłam sobie tutaj dodatki właśnie z tej kolekcji Element and Basic. Mam tutaj też nawet wycięte okienko z tej kolekcji takiej 20×20 pomniejszonej, bo tutaj mi to tak bardziej pasowało. Ja jeszcze tego potem, jak wiecie, skończę to wszystko robić, to jednolicie sobie tutaj gesso wszystko to opatulę. Na ten czas chciałabym zasięgnąć tutaj pomocy maski z Agaterii i zrobić sobie wokół taki ładny wzorek wokół tego zdjęcia. Mam nadzieję, że mi się to uda. Sięgnę sobie jeszcze, bo nie wzięłam masy. Ok, mam masę, którą użyję, to jest pasta Modeling Past Light z Pet Artu. Bardzo fajna, ona jest taka, bardzo mi przypomina tę moją ulubioną ja już nawet zapomniałam, Viva Decor. O, to była taka pasta, którą uwielbiałam. Ona jest, zobaczcie, jak masełko, taka pianeczka bym nawet rzekła, taki mus. Bardzo fajnie się nakłada. Ja sobie może zacznę tu. Zobaczymy, może ta nie do końca fajnie się tą szpachelką nakłada, ale zaraz spróbujemy. No wiecie, jak to mówimy, jak coś tam nie wyjdzie, to się gdzieś kwiatuszka przyklei. Ja tak, no rzadko sięgam po... wiecie co, nie chciałabym sobie tu najechać na to zdjęcie, aczkolwiek chyba już to gdzieś tam zrobiłam. Spróbujemy sobie tak. O, ja myślę, że tak będzie to lepiej szło. Co nam się wetrze, to się wetrze. Co się nie wetrze, to się wytrze. Ale z tym jest lepiej. Jest już troszeczkę tutaj niejednolite te tło, z powodu tego, że ta jest... ja sobie nakładałam, wiecie, pokrywałam to białym gesso i albo całkiem białym gesso, albo mieszałam z farbą akrylową bodajże, o ile mnie pamięć nie myli. Także trochę tu namieszałam, żeby nadać tej niebieskości. Ok. Sobie ściągniemy. Tam może to zdjęcie się nie ubrudzi, bo ono tak wpada trochę o grubość o wysokość tej, wiecie, maty mojej, wiecie, tej górnej warstwy, więc no, myślę, że nie będzie źle. Teraz będzie chwila prawdy. Ja sobie może zamknę tę moją pastę, żeby ona mi już tutaj nie wietrzała. Słuchajcie, bardzo, jeżeli ktoś chciałby sobie właśnie takie tła robić, a jeszcze nie próbował, to ta pasta, w moim odczuciu oczywiście, słuchajcie, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Dla mnie ta pasta jest rewelacyjna. Ja sobie od razu, słuchajcie, zetrę to z tej mojej szpatułeczki, zwłaszcza z tej, to jak trochę postoi, to zastygnie. Ok, to już starte, to najważniejsze, żeby zetrzeć, ale świetnie to sobie dało radę i właśnie fajnie to rozprowadziło. Dobra. A jak się od razu wyczyści, to chwila prawdy. No ładnie, o tu mi trochę spadło jednak na tę moją facjatkę, ale słuchajcie, nie jest źle. Myślałam, że bardziej mi tu gdzieś pobrudzi. Spróbujemy to zdjąć. Ok. Nie jest źle.
Nie jest źle, z tej strony będą dekoracje, więc tu się jakoś tym nie martwię, a tutaj już zdjęłam z siebie. Dobra, to tutaj zostawiam, bo tutaj będę robiła dekoracje, więc się tym, tak jak mówię, nie przejmuję. Jedyne co to... Ups! O, to było niefajne. Zahaczyłam ręką, słuchajcie, w takie moje pudełeczko, w którym miałam spinacze, ale nic nie szkodzi. Podsuszymy sobie troszkę. Myślę, że będzie fajnie. Nie robię tutaj brokatem ani nic. Chcę, żeby to takie było fajne. O, już się ona... A, jeszcze trochę, ale powiem Wam, że ona dosyć szybko się suszy też, jeżeli chodzi o... Troszeczkę muszę podsuszyć, żeby, wiecie, to nie było takie mokre, bo gdzieś sobie smyrnę, to zaraz sobie to rozmarzę. Dobra. To nic nie szkodzi, bo tak jak mówię, tu z tej strony planuję akurat jakąś dekorację zrobić, więc... Chciałam tak sobie coś dla przyjemności stworzyć. Czasem to jest potrzebne. Jak to się mówi, dla takiego trochę odchamienia, nie? Jak człowiek tak cały czas, wiecie, w takiej pogoni. To zrobienie coś dla takiej przyjemności swojej naprawdę jest fajnym. O, tak wysuniemy sobie te drzwiczki trochę na bok. Boże, drzwiczki, te okienko. Tak myślałam, żeby to właśnie w tę stronę ugryźć. Mnóstwo tych elementów do wycinania tutaj sobie przygotowałam. To są wszystko te dodatki właśnie do wycinania z kolekcji, więc one tu pięknie mi się wpasują. Może zaczniemy od takiego podekorowania sobie trochę tutaj z tej jednej strony. Może zza okienka trochę kwiatuszków by tu wyszło, to by się to fajnie mi ze sobą zespoliło. Ok, a może ja bym ze swojej strony... Nie, bo ja tak dziwnie będę wyglądać. Z tą buzią tutaj wysuniemy bardziej. O, tak. To będzie widać, Karolcie. Jakieś listeczki zielone. Może tego tutaj trochę w górę wysuniemy na okno, żeby tam fajnie coś się działo. To nasze wspomnienia z ubiegłego roku. Byliśmy w Turcji, więc fajnie będzie powspominać sobie, tak trzymać na półeczce. Okay. W tym roku, no niestety, ewentualnie gdzieś na weekend wyskoczymy. W tym roku i szpitalnie, i remontowo, więc no wiadomo, jak to bywa. Ten stateczek na pewno tu będzie, ale coś bym chciała, żeby się mi tu wyciągnęła taka kompozycja, żebyśmy tu ładnie w tych... O, a może tak? To by było coś. Wiecie, jak to najpierw sobie tak poprzykładam, pokombinuję, a potem będę... Potem jak już będę kleiła, to tak ostateczny taki szlif się nada temu, ale myślę, że tak bym to tu gdzieś... Ten stateczek chyba tu będzie. A coś może bym tu dała, żeby się fajnie... O! I tu stateczek. Oje. A, i zapomniałam jeszcze Wam powiedzieć, że kwiatuszki mam od Ewci inspirowane uczuciami, więc kwiatuszki materiałowe. No, może bym tu jakieś jeszcze coś dołożyła. Słuchajcie, tu są takie walizeczki. Co bym ja tu mogła jeszcze... Słuchajcie, czegoś tak bym sobie tu jeszcze chciała dołożyć, ale nie wiem czego. A nie, to nie są elementy do wycinania, to są... Tu mamy taką latarnię morską. A gdzie ja mam? Słuchajcie, ale takie coś by mi się tu przydało, ale nie wiem, gdzie ja posiałam te elementy z tego. A miałam to wycinane. Żebym gdzieś zawieruszyła.
Na pewno miałam wycięte, bo wszystko jest wycięte z tej kolekcji. Czekajcie, sobie zerknę, czy mi gdzieś to nie pofrunęło. Dobra, poddaję się, nie mogę tego znaleźć. Może gdzieś tam w ferworze sprzątania. Tu coś niebieskiego jest. Słuchajcie. A, tu się schował. Jejku, ja wiem. O, już mówię, słuchajcie, już mówię, o co chodzi. A ja szukam tego, słuchajcie. Za chwilkę bym szukała muszelek wszystkich. Już mówię. Ja się przygotowywałam do tej pracy wcześniej, gdzieś tam miałam jakiś zamysł tego. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale... Dobra, troszkę przybliżyłam, rozjaśniłam. Ja sobie zrobiłam to, pokryłam glossy. Wiecie, żeby taki trochę było takiego błysku. I tutaj na przykład ta kotwica sama w środku, nie wiem, czy to będzie widać. Jest nałożone glossy. Tu na stateczku, na tych żaglach jest, no, muszelki, niektóre są, no, dlatego właśnie nie miałam tego pod nosem, bo się suszyło na boku, ale się wysuszyło, bo właśnie chciałam tak, tylko nie wiem, zastanawiam się, czy może nie lepiej ta kotwica tu, bo może chciałam, żeby, wiecie, ten sznureczek był, bo to się troszkę ożywiło, ale to, co my możemy zrobić, nawet jak to mam takie jaśniutkie, to mogę sobie na przykład leciutko to przybrązowić na krawędziach i już będę miała ten sznureczek też taki taki sznureczkowaty, taki przybrązowiony lekko, żeby trochę przełamać tę niebieskość, żeby nie było wszystko takie niebieskie, a trochę do tych drzwi. Więc tak to mniej więcej by wyglądało, słuchajcie, i chyba tak będę faktycznie to układała. Będzie mi nieco ciężej, bo ta farba jest taka, wiecie, śliska, ale myślę, że jakoś damy radę. Mój klej się tutaj jakoś spisze. I tak sobie myślę, żeby czymś okleić z tyłu te drzwi, żeby nie były takie, wiecie, bo tam jest, wiecie, co tam jest, nie? Wy na pewno wiecie, ja jeszcze się nie umiem wygadać, a tam z tyłu jest po prostu już mi się film urwał. Dobra, ten sobie wezmę. Tam z tyłu, słuchajcie, mamy nadruk z głównej strony, no a tego bym nie chciała. Chcę, żeby tutaj ładne było takie. Można też bazowym papierem jakimś. Ja sobie zrobię z kolekcji tutaj, z tej plaży. W związku z tym, tak jak mówiłam, że ja jakoś tam fanką nie jestem postaci, to mogę sobie tu z tej strony dziabnąć. Jeszcze górę się wykorzysta. I jedziemy. Fajnie sobie położę na półeczkę i będzie miło wspominać. A to jest taka praca, taka typowo dla mnie, dla nikogo innego. Jeszcze zanim zacznę to tutaj wszystko ozdabiać, to muszę przykleić tę zewnętrzną obręcz, żeby to tak, wiecie, potem, bo bym się teraz zapomniała lekko. Ten mój klej, to on sobie da radę z tym, tylko wiecie, on też potrzebuje czasu, żeby się zespolić z tym, no bo to jednak jest dosyć takie grubaśne. Okidoki. Oj, widzicie? O, teraz Ciebie dociśniemy. Tu Ciebie ciach. O, z dołu też ciach. I będę sobie pracować. I jeszcze raz tu kwiatuszki. I tu okienko. Dobra, i teraz będę musiała tu kłaść sobie na dystansie, żeby to fajnie tam wszystko mi się równiutko ułożyło, czyli żeby zachować tę wysokość, którą zrobił mi teraz ten dystans. Ja tutaj mam, słuchajcie, tekturę, więc będę sobie ciachała. No i tak właśnie sobie pomyślałam, że zacznę serię filmów, bo było bardzo dużo teraz prezentacji właśnie nowości na kanale. No tyle tych nowości wyszło, że tak wyszło. Ale to fajnie, bo będzie teraz z czego tworzyć, bo teraz, słuchajcie, powolutku już
trzeba, znaczy powolutku, no teraz będziemy te papiery wykorzystywali, czyli będą pojawiały się tutaj inspiracje z użyciem tych papierów i nie tylko. Myślę, że zobaczycie, że nie będzie nudno. Mam nadzieję, że się nie zanudzicie. Żeby nie było, że tylko pokazywałam papiery, to teraz trzeba coś z nich robić. Ja tutaj trochę to przesunę i wyłożę to. Aha, dobra, nie, bo ty byś mi tutaj teraz... Dobrze. Musimy to teraz wszystko tutaj podnieść, no bo tak jak mówiłam, ta obręcz daje nam taką przestrzeń. Ona, wiecie, ktoś by powiedział, no można jej nie zakładać i no można by było zrobić takie, wiecie, bez zakładania jej, ale ona naprawdę ładnie tutaj, ładnie to pasuje, ładnie wygląda, więc myślę, że żal było jej by tu nie włożyć. Czekajcie, żebym sobie teraz tutaj, ładnie tak ciachnęła i tak tu dziabałam, że okej, dobra. Teraz sobie tylko na momencik odwrócę. Zobaczcie, ładnie tu mamy to nasze okienko. Dobra. I cała kompozycja będzie tu. Patrzę, czy mnie widać mnie, więc możemy zaczynać. Na razie sobie zostawię te klamery zapięte, żeby się fajnie to trzymało wszystko. I zaczynamy. Słuchajcie, tutaj miałam ten. Może ja go dam sobie tu z tej strony. On mi się oprze i na tych okienkach, i tu. Tutaj muszę być troszkę ostrożna, żeby to, co wystaje mi poza to kółeczko, nie było pokryte klejem, żeby to też tak, wiecie, fajnie wyglądało. A potem już będziemy sobie jechali bardziej odważnie. Już nie będę musiała się martwić tutaj z tej strony. Czekajcie, bo ja sobie to muszę... Tu może... Albo dobra, zróbmy może najpierw ten niebiesiutki, bo on tutaj bardziej pójdzie po boku, po tej naszej ramce. Schowamy sobie go. Czyli ja tu cały czas teraz jeszcze walczę o zrobienie tej podstawy, na której będę sobie za chwileczkę kompozycję układała. Napiszcie, kochani, w komentarzach, jak to u Was jest. Czy czasem takie prace dla przyjemności robicie, czy raczej jest teraz tyle zamówień, bo to taki sezon ślubów, więc widzicie, ja też nie doklejam tak do końca, tylko troszeczkę sobie to u góry odstaje. U mnie to będzie na półeczce fajnie stało, więc subcio tutaj mam. Taki sezon teraz bardzo ślubny jest, więc z pewnością i tych zamówień jest więcej. Pamiętam jeszcze te czasy takie, wiecie, kiedy ja tak bardzo w tych weseliskach siedziałam. No to ta pora roku, ten okres teraz to było szaleństwo. Ja po prostu nie wiedziałam, jak ja się nazywam czasem. Okidoki. O, zobaczcie. Bardzo fajnie tutaj nam się to wpasuje i musimy sobie ten statek też jeszcze z tej jednej strony podnieść tak samo jak to. Ale przyznam się Wam, że odkąd jak zrobiłam ten wpis 2 miesiące temu, pierwszy w ubiegłym miesiącu, kolejny, no teraz akurat i tak się śmiałam, że to wyszło tak nieplanowanie, że zawsze 21 mi to wyszło, że robiłam. No teraz niestety 21 będę już w szpitalu, ale jak wrócę, jeżeli się wszystko szczęśliwie potoczy, to sobie znowu może zrobimy, jeżeli będziecie mieć ochotę wspólnie, jeżeli nie, to gdzieś tam sobie tam sama wyskrobię. Bo powiem Wam, że właśnie spodobało mi się takie stworzenie czegoś po prostu dla relaksu. Rzadko kiedy mi się to zdarza, bo jak jest takie szaleństwo, wiecie, jakieś tam, czy warsztaty idą, czy coś, no to z tym czasem tak trudno bywa, ale posmakowałam tej radości takiego tworzenia właśnie dla oddechu, dla samej siebie. I też będę miała fajne wspomnienie tutaj z ubiegłorocznego urlopu. I teraz tak, ja sobie to tutaj przytrzymię na momencik i jeszcze ta gałązeczka tam pójdzie na spód. Tu na żel medium mogłabym pędzelkiem sobie, wiecie, smarować. O, jeszcze mi się troszeczkę to, ale już to jest suchutkie w miarę. Tu chyba by lepiej było właśnie na żel medium sobie smarować te kawałeczki, bo na pewno by mi się to lepiej
kleiło, w sensie takim, wiecie, szybciej. Zaraz zobaczymy, ja sobie tu może nalejemy. Ja mam to żel medium z My Mary. I tutaj mamy jakiś pędzeleczek. A wiecie co? Nawet nie pędzelkiem, a szpatułką, bo po co pędzelek sobie psuć i... Niestety żel medium, wiecie, to klej teoretycznie łapie szybciej, chociaż tutaj, no, tu może mogłoby być inaczej, bo ten klej akurat do tego, do tej farby tu akrylowej, do tego gessa, no, być może wcale tak szybko jak zawsze by nie łapał i tak musiałabym czekać. Dobra. Tu troszeczkę mi wypłynęło, ale wiecie, to jest, to wszystko fajnie się wysuszy, bo to jest matowe, przejrzyste. Wezmę sobie trochę tej koronki, bo tak akurat widzę, że tutaj jest pod ręką. To dlaczego nie skorzystać? Może tu sobie taki sztuczny tłok trochę zrobimy. Jakaś resztówka, coś robiłam tutaj i tak mi teraz wpadła w oko. A to troszeczkę będzie przypominać taką sieć. Tak jakby. Jejku, jak fajnie, słuchajcie, świetnie się to tu wpasowało. No to ja to tutaj zostawiam, tak sobie posmeramy, położymy. Także takie żel medium szpatułeczką też bardzo fajnie się nakłada. No i tu lepiej zadbać o czystość, nie tak pędzelki sobie, tych pędzelków sobie nie zniszczę, jeżeli tak mogę to nazwać, że zniszczę. No jak się to umyje, to się nie zniszczy, ale zanim ja tam dotrę, wiecie, do mycia, to trochę mija. O, tutaj. Zobaczcie, jak one ładnie się mienią. Takie są, no wiecie. No, żeby tutaj takie maleństwo gdzieś dało. To mi trochę wypłynęło tego żel medium, więc myślę, że to tak fajnie. To jeszcze tam bardziej przesunęła, żeby ta muszelka to była takim przeciągnięciem, wydłużeniem tu, o, i na to. Dobra, to tak zrobimy. Myślę, że to, mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać. Słuchajcie, jak uznacie, że nie wygląda fajnie, a będziecie akurat taką pracę robić, to sobie tego nie dacie. A ja tutaj dodaję. Ok, i muszeleczka. Te kesy tutaj. Tam by tego żel medium wypływało, więc fajnie można podkręcić. No. No i to chciałam tu, nie? Fajnie to wygląda z tą kotwicą. Bardzo mi się w ogóle podoba ten element. Postawię sobie na półeczkę, słuchajcie, i będę patrzeć. Bardzo fajny czas spędziliśmy wtedy. No wiecie, jak to czas z rodzinką. Człowiek na urlopie więcej czasu ma na wszystko. Miło powspominać. Dobra. I jedziemy. Tutaj takie cienkie paseczki, bo tego mi tak troszeczkę tu odstaje, więc chcę, żeby ten dystans był, żeby to wyżej się podniosło, bo tutaj stateczek już jest na dystansie, więc musimy to teraz zrównoważyć. Z jednej 2, z drugiej 1. Jak już mam tutaj też medium, to why not? Powiem Wam, że tą szpatułeczką fajnie się nakłada. I tu ciut niżej. Ja sobie jeszcze nie przyłożyłam kwiatka, więc myślę, że to będzie fajnie tu. Tu troszeczkę wyjęła te... O, żeby spod kwiatuszka były widoczne, bo tu on zasłoni nam. Dobra. A tu potem się wszystko jeszcze gdzieś tam pouzupełnia. Na razie go nie przyklejam, ale też go jeszcze nie wyjmuję, żeby sobie tutaj to fajnie teraz wypracować wszystko. Przydałyby się jakieś gałązeczki jeszcze fajowskie. Może ta. Troszeczkę ją przytniemy sobie. Tu przycięłam ten ogonek i ładnie tu ją zamontujemy, żeby
nam się tu troszeczkę przestrzennie zrobiło. Zresztą nawet możemy sobie tę przestrzenność sami tu troszeczkę bardziej wyprowadzić. Choć już tutaj jest, bo tu mamy tę koronkę, ale no. Warto czasem, wiecie, znaleźć odrobinę tego czasu, żeby coś zrobić dla siebie takiego, bo człowiek taki zaganiany, chociaż ja Wam powiem, że bardzo często nagrywając, no nie mogłabym powiedzieć, że nie tworzę dla przyjemności, bo ja kocham to co robię i sprawia mi to ogromną radość, więc wiecie, nawet jak nagrywam sobie tutaj filmy inspiracyjne, to czerpię z tego no, naprawdę mega przyjemność i no, jak kocha się to, co się robi, no to wiadomo, ale czasem tak, wiecie, nie? Tak mega dla siebie, coś fajnego, tak zupełnie, jak to się mówi, od czapy, czyli nic tutaj takiego związanego z jakąś konkretną okazją, okolicznością, ale właśnie z taką twórczą radością tutaj. Ja na razie sobie to przykleję, a zobaczymy, czy... Okej, dobra. Bo mi teraz nie chce to zejść. Ja sobie ją na razie tutaj włożę, bo widzicie, że jeszcze nie mam kwiatuszka przyklejonego, ale nałożymy sobie. Zastanawiam się, czy też tutaj go nie dać, ale nie wiem, czy to nie będzie za dużo potem wszystkiego tak naciekane. Też to nie fajnie wygląda. Ten jest taki większy, może tutaj taki mniejszy, gdzieś od spodu. Fajnie to żel medium łapie. O, przepraszam. Mój odwieczny problem trzaskania drzwiami w domu. Nie mogę domowników oduczyć. A ja bardzo nie lubię, jak ktoś trzaska drzwiami. Znaczy wiecie, bo to się niszczy. Dobra, tak bym to zostawiła. Tutaj może jakieś coś tam fajnego jeszcze, żeby mi wychodziły jakieś listeczki. Strasznie duszno dzisiaj. Powiem Wam szczerze, że od rana było burzowo, padał deszcz, a teraz myślałam, że to tak, wiecie, jak pada deszcz, to troszkę się tak wyluzuje, ale się okazało, że się nie wyluzowało, niestety. I jedziemy sobie tutaj pięknie z naszym kwiatuszkiem kochanym, pięknym od Ewci. Idzie sobie tu, duży sobie idzie tu. O. I tutaj zaraz pójdzie też, dzisiaj wszystko na żel medium. Jak już sobie go tam nalałam, to muszę go wykorzystać. Dobra. Bardzo przyjemnie się tworzy, powiem Wam, z tej kolekcji. Jest taka wdzięczna. Myślę, że jeszcze jakieś projekty powstaną, choć ja bardzo dużo papierów pokazywałam, więc z tych papierów będę chciała no, zrobić inspirację. Na pewno Sweetheart będzie z nami na naszych boksach, więc może Sweetheart akurat sobie odpuszczę, bo już będzie boks z nim, ale wiecie, wiele innych nowości było, więc myślę sobie, że trzeba będzie też fajnie pracę z nimi zrobić, nie? Skoro się nowości pokazuje, no to trzeba też coś z nimi popracować, żeby pokazać, jakie fajne rzeczy można zrobić. No wiecie, fajnie. Mam nadzieję, że wyjdą fajnie. No mogą się spodobać. Jak powiedziałam, jakbym się już pochwaliła do przodu. Tutaj jakby coś mi brakuje. Widzicie, jest tak bardzo płasko. Wszystko tu ma swoją przestrzenność, a tu mi się zrobiło tak mocno płasko, więc jeszcze tam sobie coś wkomponujemy. Ja z pewnością jeszcze tu wsunę trochę tej, wiecie, tej koroneczki takiej, bo tak tutaj ona się tak przeciąga przez tą całą kompozycję, a tutaj trochę pusto miałam. I zobaczcie, już się te koronki mają to do siebie, że one, wiecie, jak się ich pruje, czyli no jak ich rozrywamy, to tak skręcają się te niteczki. I to mi się bardzo w tym podoba. To takiego daje efektu dla mnie, takiego, który mi się podoba. Oczywiście, słuchajcie, że no nie każdemu może podobać się taki efekt. Ja to rozumiem jak najbardziej.
Ja lubię uzyskanie takiego właśnie, takich fiubździu, troszeczkę pozakrętaskowych. Tu mamy taki fajny niebieski listeczek, fajnie się to tam wkomponuje, fajnie wszystko wkomponuje. Ok, ja sobie zanurzę go trochę tutaj w tym moim żel medium i wsuniemy sobie go tutaj fajnie, za ten, fajnie, nadużywam słowa fajnie, a może zielony tu był ładnie, nie, ten ok. Dobra, tu nam jeszcze ładnie się suszy nasza. Aha, i teraz się zastanawiamy, czy tę muszelkę tu dać, czy nie, ale myślę, że myślę, że tutaj spod tego kwiatuszka będzie fajnie wystawać. To są takie detale, wiecie, gdzieś tam je wepchniemy, gdzieś tam wsuniemy coś i takiego nadajemy fajnego efektu. Czy fajnego? No mnie się podoba. Oczywiście, wiecie, to jest kwestia gustu. Ja zawsze to powtarzam. Ale cieszę się bardzo, że dzisiaj się tak odprężyłam i sobie stworzyłam to. Chodziło mi to po głowie. Może się skuszę jeszcze na zmianę zdjęcia, bo to takie, wiecie, wzięłam z archiwum rodzinnego. Jedno z moich ulubionych zdjęć. Ono nie jest jakiejś najlepszej jakości. Coś mi ta moja drukareczka tam, wiecie, się nie spisuje, więc ja sobie jeszcze też tak no złapałam to, żeby mi się to nie rozpadało, ale nie jest to tak mocno sklejone, że jeszcze to zdjęcie w 90% obstawiam, że go podmienię. Tu to mnie trochę tak nerwuje, że mam takie białe. Mogłam sobie to od razu tam obsmyrnąć tym tuszem. Nadać takiego, o, zobaczcie, widzicie? Już od razu to inaczej wygląda, nie? Nie jest takie białe. Dobra, dobra, zupa z bobra. Zastanawiałam się jeszcze tutaj nad jakimś... Nie. To jest tutaj. Ta dekoracja musi skupić się tutaj. Już podejrzewam, że Edytka by wołała Słomba, że mam motylka przymocować. Ale jakoś mi ten motyl nie siedzi. Podobają mi się motyle, są śliczne, bardzo ładnie wyglądają. Na ateciakach też wykorzystywałam już motylki. Ale jakoś tak w tych pracach, tak, czy mam problem? Może nie tyle, że mam problem z nimi, ale jakoś, gdzie bym ich nie włożyła, to jakoś mi tak w pracach nie umie dopasować. A jak widzę u innych, jak mają, wiecie, wkomponowane, to mi się podobają. Tutaj taka ładna różyczka. Spójrzcie tylko na nią, ona woła. Wkomponuj mnie tam. No jak mogłabym jej odmówić? Ale już czuję, że zanurzyłam sobie łapkę w tym. To ona chyba tak niepotrzebnie wołała, bo jak teraz ją tu przykładam, to ona mi tu jednak nie pasuje. Ale zawsze ją gdzieś tam indziej będzie można wtyrknąć, bo dalej coś tutaj mam potrzebę umieszczenia czegoś, albo może bardziej wsunąć ten. Tu jeszcze mamy muszelkę, może muszelka jakaś fajna. Tu jeszcze taka jest ładniutka. Jak już to mam takie ładnie pogasowane, to czemu tego tutaj nie wsunąć gdzieś? No ale wiecie, też nie na siłę, bo nie chcę też tutaj bez przesady. O, ale to tutaj może sobie iść tak pod spód. Zrobienie takich elementów właśnie tym glossy akcent to taki jest, taka wisienka na torcie, bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem, czy będziecie to widzieć na filmie, ale ten podkreślony element kotwicy sam gesso pięknie prezentuje się, bardzo ładnie to wygląda. Polecam, jeżeli macie gesso. Ja często zapominam. Wiecie, jak to jest, ma się mnóstwo różnych rzeczy i człowiek potem jak pracuje i tworzy, no to zapomina się o tym, że się to ma. Ale boziu nie gesso, tylko glossy akcent, czyli to szklenie powierzchni takie. Naprawdę wygląda to bardzo ładnie. O, zobaczcie, tak pod skosikiem sobie go tu umieścimy i on tu ładnie się zrobi taki. Mogłabym tu jeszcze wykorzystać te takie kuleczki, wiecie, z pęd artu, co mam. Chyba z pęd artu to były, bo ostatnio wykorzystywałam i chyba się pomyliłam. Nie, Power Text to był. Ale
myślę, że tak bardziej prosto tutaj będzie to lepiej wyglądało. Nie chcę tu robić takiej sztucznego tłoku tak na siłę, bo chyba jednak tak mi się to bardziej podoba. Dobra, troszkę kręciadełek jeszcze z gazy. Może nie z gazy, tylko ja tak za bardzo nie lubię efektu z gazy, ale już z tej wydzieranej koroneczki tak. Choć ona trochę tak przypomina gazę, ale jednak nie. Jednak ma taki troszeczkę inny ten efekt i dużo bardziej on mi się podoba. Ale jak ktoś lubi gazę, słuchajcie, to śmiało jak najbardziej można sobie wykorzystać gazę. To wiecie, to, że ja nie przepadam, nie znaczy, że wszyscy muszą robić szarpaną koronkę. Każdy robi jak lubi. O, dobra. I to jest takie teraz, wiecie, co ja lubię, nie? Wtykanie jeszcze przez pół godziny dodatków. Nie jest ok, dobra. Koniec wtykania. Teraz się zastanawiam, czy tej różyczki tutaj jednak gdzieś nie wsunąć w górę, albo gdzieś tu. Żal jej nie wykorzystać. Czekajcie. Poobracamy i gdzieś ją tam wtyrkniemy. I nawet całkiem fajnie tu pasowała. Żeby nie było, że podaremnie, wiecie, ściachałam kompozycję. No i mamy taką pamiąteczkę, słuchajcie. Myślę, że fajnie wygląda. Położę sobie na moją półeczkę tutaj. O, tak delikatnie i już. I już. Jezu, jak to fajnie wygląda, słuchajcie, jak się tyrka. I dla osób, które już za chwilę będą pewnie tam pisać o napisach. Napisy mam. To są napisy, które ja stworzyłam w ubiegłym roku chyba w ubiegłym roku to było, nie? Magia lata. Do warsztatu. I myślę, że coś sobie tutaj nie ma jak urlopik, tylko wczasujemy się. Przygoda z rodzinką najlepiej. Najbliższy mi wspólny czas. Idealny dzień. Słoneczny dzień, lata wszędzie, niezapomniane chwile, ale troszkę mi ta czcionka tu nie pasuje, taka ciemna do tego, co tu mam pastelowego, więc myślę, że to będzie... No, zapomniałam, że to nie ta gilotynka. Myślę, że to będzie idealny napis. A już teraz, jak się nauczyłam na tym dale, to trudno mi na tym ciąć. Nie potrafię, zawsze się machnę, przejadę krzywo. Myślę, że to będzie idealny napis. Okidoki. No i widzicie, no gdzie ja go mam dać? No to nie jest takie, nie ma takie proste, słuchajcie, jak już mam tu wszystko tak dopasowane. Nie przewidziałam tu napisu. Nie. Wy wiecie, jak ja cierpię, nie? Nie wsadzę tego tutaj, bo sobie zakryję wszystkie te moje kompozycje, które sobie... Wiecie, co mi się teraz wydaje, że ten stateczek mi tu trochę zginął na dole. Czy ja go mogę jakoś podnieść? Czekajcie, może nam się uda trochę w górę go unieść. O, i to w dół. No, trochę. Trochę. Bo on tam był. I tutaj go teraz wesprę trochę, jeszcze drugą. No chyba dzięki temu żel medium mogłam to jeszcze podnieść fajnie do góry. Bo normalnie to raczej by się chyba nie udało, a żel medium, wiecie, jest takie, tak nie od razu szybko schnie, więc i jeszcze tutaj sobie podłożymy pod spód, bo widzę, że mi się to już się to tutaj samo namoczyło w żel medium, fajnie. Bo widzę, że tu
Tu. Widzicie to? My sobie to tu zaraz podniesiemy. O, wszystko jeszcze można podnieść, wiecie, dopóki nie wyschnie. Podkładać ładnie, tylko że ja już sobie to tu... O, dobra, teraz. Lepiej póki jeszcze jestem w stanie sobie to, wiecie, poprawiać, to zrobić, bo jak już zaschnie żel medium, no to już nic nie zrobimy z tym. Trochę sobie kwiatuszka zepsułam, ale zawsze tam mogę potem perełeczkę jakąś podłożyć. O, jest teraz ok. No, teraz bardziej ten stateczek jest widoczny i to mi się podoba. Co ja robiłam, zanim zaczęłam tu kombinować? Napis, ok. Już myślałam, że zapomnę. Może gdzieś go tutaj strykniemy sobie. Nie mam problem z prostym cięciem. Tak nie potrafię odręcznie tak równiutko zawsze gdzieś zjadę, ale może akurat tutaj. Dobra. A jednak trochę zjechałam, widzę, tutaj mam. Podziwiam osoby, które po prostu, wiecie, odręcznie tak ciach. Mój mąż ma taką prostą rękę, on po prostu, słuchajcie, jak przyłoży, tak wytnie, czy nie wiem, kółeczko zrobi, a ja to zawsze zjadę na wszystkie możliwe strony, jakie się da. Dobra. Myślę, że tutaj fajnie będzie. Ja go tak delikatnie, bardzo delikatnie, tylko te krawędzie, żeby to nie było takie, no wiecie, takie mocno białe. Tu sobie z jednej i z drugiej trochę tego żel medium i idzie to pod kwiatuszek, a na górę. Tak będzie jakby trochę w powietrzu, ale miałam brudną pinsetkę. I tu muszę zrobić coś, bo popsułam kwiatka od Ewci. Czekajcie, może chwilowo zamienię go na inny, a potem będę kombinować. W tym sobie wyjmę to i założę sobie nową półperełkę, bo to jest złota, złotem mam, więc nie będzie z tym problemu. A ten jest troszeczkę mniejszy, ale też ładnie tu wygląda. A mi się wydaje, że był jeszcze jeden taki duży, nie? Czy mi się wydaje? Nie, jest ok, słuchajcie. O! Tak nie robimy. No widzicie, napisy to jest po prostu zło. Niech mi nikt nie mówi. Wszystko było ładnie ułożone i jak zaczęłam dokładać napis, to się wszystko popsuło. No ja sobie popsułam, a nie napis, no ale jakbym napisu nie wkładała, to bym nie popsuła. Jak się klej nababrał i powyjmował, to najlepiej przykleić kwiatka albo listek. Kwiat tutaj w tej sytuacji chyba jednak będzie lepszy listeczek niż kwiatek. O, tu jest taki maleńki, fajny. Taki, że tam pod kwiatek wsuniemy. No on tutaj trochę. Ja się już zaczynam irytować, potem wiecie jak to jest. Ok. A, dobra. To jest ta glossy akcent tu jest, więc fajnie mogłam sobie to ściągnąć. Ok. Nie ma lekko z tymi napisami, wiecie. Dlatego tak ich nie lubię, jak już jest wszystko fajnie podopasowywane. Widzicie, jak te kwiatki jeszcze się ruszają, bo one jeszcze nie są stygnięte, że tak powiem. No tak to z tym żel medium jest, że ono tak od razu nie zastyga. Ma to swoje plusy, bo widzicie, mogliśmy sobie tutaj dodać i jeszcze to wszystko tam gdzieś pozakrywałam i nic złego się nie wydarzyło. A może zamiast tego listka to zapchamy tu trochę tę przestrzeń. Tam się to przyklei do żel medium. O, a tu ładnie pójdzie nam na kotwicę, a kotwicka będzie fajnie widoczna. Dobra, to już nic nie poprawiam, słuchajcie, bo jak znowu zacznę, to popsuję. O, ale już się umęczyłam.
Przygotowałam sobie klej na gorąco i chyba ani razu z niego nie skorzystałam, bo wszystko poszło na żel medium. Dobra, jesteśmy. Dwie pafnutki. Mama i córcia. Kochani, tak wygląda moja dzisiejsza wakacyjna inspiracja z kolekcji Lemoncraft Sea Story. Bardzo polecam, jest piękna. Ja wprawdzie tych papierów nie użyłam w końcu, bo wiecie, wykorzystałam bardziej elementy do wycinania, ale ja sobie myślę, że ja jeszcze wrócę do niej, bo bardzo podobają mi się w ogóle tutaj te piękny album. To jest przepiękny arkusz. Tu jeszcze był taki, który mi się tak podobał. W ogóle to z tych włóczek, to też bardzo ładne jest. I ten czerwony, ale on był w elementach do wycinania. Dobra, to się pomyliłam. W elementach do wycinania. I są jeszcze takie, mam je niewycięte na górze, te elementy bardziej takie intensywne. Tutaj te mnie się marzą. No i tu akurat jest ta czerwona strona, ale ja sobie tam tą jedną poświęcę na to, żeby zrobić sobie podbicie. A tak wygląda dzisiejsza inspiracja, słuchajcie. Mam nadzieję, że się fajnie bawiliście, bo ja przyznam szczerze, że naprawdę dało mi to dużo radości, takie ciapranie sobie. Jedną rzecz jeszcze bym zrobiła. Jedną rzecz, mianowicie taką, wiecie, wisienkę na torcie, czyli troszeczkę sobie tutaj chlapań, bo to jest akurat tutaj ta sytuacja, że widzicie, mam tutaj przed sobą, one były tak spałe, że tu akurat te chlapanka bardzo fajnie się sprawdzą. Nie zawsze mi pasują. Wiecie, jak to jest. Nie z wszystkim zresztą. Nie wszystko zawsze wszędzie pasuje. Nie zawsze wszędzie pasują chlapania, nie zawsze wszędzie pasują te koroneczki takie wydzierane. To jest kwestia bardzo indywidualna przede wszystkim i też klimatu pracy, jakie wykonujemy. Ale myślę, że tutaj akurat chlapania to całkiem fajnie się sprawdzą. Troszkę sobie też to tło tu tak podkręcimy, żeby nie było takie niebieskie tam u góry, bo tam teoretycznie nic się nie dzieje. No i oczywiście widzicie, dlatego się zasłania, żeby sobie nie zasłoniłam napisu i wiecie, spośród tylu elementów, a to spadnie akurat w takie miejsce, w które gdzieś tam literkę nam tak nieładnie zasłoni. Nie? Oj, trochę to za mocno, ale myślę, że to nie będzie aż tak. I tutaj pięknie na tych właśnie ostatnio, jak mieliśmy ten nocny live, dziewczyny tam pisały, nie rozumiem fenomenu tego chlapania. Słuchajcie, no to jest tak samo jak, nie wiem, mogłabym powiedzieć, nie rozumiem fenomenu postarzania brzegów, nie rozumiem fenomenu cieniowania kartek, nie rozumiem fenomenu, nie wiem, postarzania ich, wiecie, tym nożyczkami, czy tam, nie wiem, czy nie rozumiem fenomenu radełkowania, czy wycinania ozdobnego. No to jest po prostu sposób na jakby udekorowanie w jakiś sposób też pracy, podkręcenie jej i to wszystko. Czasem pasuje, czasem nie zawsze pasuje, więc oczywiście musiałam sobie za napis pociągnąć, a to wiecie, to tu się wszystko suszy jeszcze, więc muszę to... A jeszcze jedna rzecz mnie kusi, żeby ten krawędź tu tak obtyka tak gesso fajnie dookoła, ale nie wiem, czy to nie będzie za dużo. Dobra, słuchajcie, ja już dzisiaj nie przeciągam, nie będę Was tu trzymać w nieskończoność. Tak wygląda moja praca dla odprężenia. Musi się to wysuszyć, jednak chyba ja tak bardziej wolę klej na gorąco, bo to wiecie, już i trzyma, nie? Nic mi to, ale dzięki temu mogłam tu wiele rzeczy poprawić i to też jest fajne. Bardzo dziękuję za obecność dzisiejszą, za wspólne działanie. Dajcie koniecznie znać, czy lubicie też takie potworzenie sobie dla przyjemności. Ja już pytałam o to chyba właśnie przy okazji tego wpisu do ArtJournala. Wiem, że to też zależne jest od czasu, jaki posiadamy, a najczęściej z tym czasem to tak kiepsko bywa. Zdaję sobie z tego sprawę też sama po sobie, ale powiem Wam, warto czasem sobie przysiąść, znaleźć naprawdę tę chwileczkę, chociaż jeżeli kochacie skrapowanie i potworzyć sobie tak po prostu dla oddechu. Tutaj trochę będę musiała go tu dziabnąć. Bardzo dziękuję i do następnego filmu. Ja uciekam. O, teraz się złapał, widzicie.
Ja uciekam, w sumie już na obiad uciekam. No, którą mamy godzinę? O, 15, więc akurat. Pracowało mi się bardzo przyjemnie, bardzo serdecznie kolekcję Wam polecam. Jest bardzo delikatna, bardzo subtelna i wiecie, co w niej jest najfajniejsze? To, co mi się najbardziej spodobało osobiście, to, że stworzycie z niej nie tylko prace takie właśnie typowo wakacyjne, wiecie, te morskie. Piękne są te arkusze, bardzo ładne, bardzo takie bazowe, cudownie kwiatowe, no jak to w Lemonku, więc ja bardzo serdecznie Was zachęcam, abyście zerknęli na tę kolekcję i nie tylko na tę, na drugą również Sweetheart. W swojej delikatności na pewno otworzy przed Wami wiele, wiele możliwości. Ja sobie tu sprzątnę biureczko i uciekam do domu. Ściskam Was, dziękuję za obecność i do następnego razu. Uważajcie na siebie. Pa, pa.